training really good. He looks ready. Jurrien Timber powrócił. Dzień dobry. Po 8 miesiącach czasu oczekiwania wreszcie dobiegł końca, ponieważ dokładnie 12 sierpnia 2023 roku w meczu inaugurującym sezon Premier League z Nottingham Timber zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Jako jeden z największych sympatyków talentu Holendra czuję się w obowiązku przedstawić Wam, co sprawiło, że Timber aż tak zauroczył mnie swą grą. Jak może wpłynąć na dynamikę zespołu i czym różni się od naszych pozostałych lewych obrońców. Zaczynamy! Zanim jednak przejdziemy do omawiania przedsezonowych spotkań Timbera w koszulce Arsenalu, ważne jest, aby cofnąć się wcześniej, do ubiegłego sezonu, a w zasadzie jego końcówki, ponieważ to właśnie tam Mikel Arteta zaakcentował, w jaki sposób chciałby przeprowadzić letnie okno transferowe i jaką pozycję chciałby wzmocnić, ponieważ zarówno w meczu z Nottingham, jak i z Wolverhampton na prawej obronie wystąpił Thomas Partey, jednakże jego rola polegała, aby właśnie wchodził do środka pola. No dobrze, przejdźmy do pierwszego spotkania przedsezonowego Jurriena Timbera, w którym wystąpił po przerwie. Arteta wpuścił go w drugiej połowie i zagrał na prawej obronie. Natomiast ta rola, o której wspominałem, Thomasa Parteya, no właśnie była tutaj pełniona przez Timbera, ponieważ pełnił rolę tego zawodnika wchodzącego do środka w tej formacji 3-2 i partnerował na tak zwanym double pivocie Declanowi Rice'owi. Muszę przyznać, że przede wszystkim patrząc na postać Declana Rice'a i Jurriena Timbera wydawało mi się, że potrzebujemy prawego obrońcy z prawą nogą, który będzie właśnie wchodził z prawej strony, ponieważ Declan Rice o wiele swobodniej czuje się na tej lewej stronie boiska. Jednakże, jak mogliśmy zauważyć w tym mijającym już sezonie, Declan Rice jest jednorożcem i czuje się wręcz świetnie na każdej pozycji i szerokości na boisku. W tym meczu widzieliśmy też częste wychodzenie Timbera spod presji z taką zimną krwią i prowadzenie piłki wysoko na połowę rywala. Kolejne spotkanie Jurrien Timber rozpoczął już od początku i było to przegrane 0-2 z Manchesterem United, gdzie Holender był jednym z pozytywnych akcentów tego spotkania. Jurrien Timber był wszędzie i jak możemy zauważyć, oczywiście rozpoczął mecz na prawej obronie, ale znowu, tak jak w tym poprzednim, wchodził do środka i partnerował ponownie Declanowi Rice'owi. Natomiast to, co zwraca moją szczególną uwagę, to fakt, jak wyprowadzaliśmy piłkę spod własnej bramki, a w zasadzie jak pozycjonowany był Jurrien Timber, ponieważ był to trochę taki diament z Gabrielem Salibą i Declanem Rice'em. Timber ma jedną znakomitą umiejętność, czyli kierunkowe przyjęcie piłki, ponieważ w momencie, kiedy on ją dostanie od swojego kolegi z zespołu, natychmiastowo się odwraca, by pędzić na połowę rywala i jest to bardzo istotne w przyspieszaniu akcji własnego zespołu. W tym meczu mieliśmy też sytuację, kiedy Timber był wspierany przez Declana Rice'a na prawej stronie, ale w takiej sytuacji, gdy Martin Odegaard razem z Bukayo Saką starają się stworzyć przewagę na prawej stronie boiska, to Timber wbiega automatycznie w pole karne rywala, natomiast Declan Rice zajmuje jego pozycję. W ten sposób naprawdę bardzo dobrze przeciążają tą prawą stronę przeciwnika, dzięki czemu mogą być bardzo groźni. Spotkanie z Barceloną było tym kolejnym przedsezonowym, jednakże tutaj już Mikel Arteta myślę, że chciał sprawdzić elastyczność Holendra i wystawił go na lewej obronie. Tak, wreszcie zobaczyliśmy Holendra po lewej stronie boiska, natomiast w tym wspomnianym wcześniej meczu z Manchesterem United on często wymieniał się pozycjami, był naprawdę wszędobylski i w tym spotkaniu było nie inaczej, ponieważ Timber starał się bardzo wysoko podchodzić, bardzo wysoko presować rywala, ale również rozgrywać piłkę, przeciążać jedną ze stron, czy to lewą, czy to prawą. I w tym przypadku widzimy, że co prawda Timber jest prawonożny i to może nie jest najlepsza pozycja dla zawodnika z tą dominującą prawą nogą, to jednak możemy zaobserwować po tym podaniu do Havertza, że
w żaden sposób nie sprawia mu trudności granie po tej stronie boiska. Mecz na Emirates Cup z AS Monaco to kolejny występ Timbera od początku na lewej obronie. Natomiast w trakcie meczu wyglądało to bardzo płynnie, ponieważ zmieniał się pozycjami z lewej na prawą z Tomiyasu. Timber bardzo lubi grać w centrum boiska, dlatego bardzo istotne jest, aby mieć wokół siebie takich piłkarzy jak Declan Rice czy Gabriel, ponieważ dzięki temu Timber może być zwolniony z odpowiedzialności, podejść wyżej i właśnie tam presować rywala, czy odbierać piłkę w bardzo niekonwencjonalny sposób, co bardzo często przytrafiało mu się w tych przedsezonowych spotkaniach. No i właśnie w tym środku pola bardzo ważne jest, aby posiadać ten balans ciała, który Holender w sobie ma. Naprawdę nieprawdopodobnie wykonuje płynne ruchy, które mylą często rywala. Są to zwody, które pozwalają mu właśnie dzięki jego świetnej technice, przyjmowaniu kierunkowym piłki, automatycznie odwracać się i stwarzać to zagrożenie na połowie rywala. No i wreszcie mamy to. Absolutna petarda, czyli mecz z Manchesterem City w Community Shield, gdzie Timber został zawodnikiem spotkania. Był absolutną rewelacją zarówno z tyłu, jak i z przodu. Z tyłu znowu oczywiście zagrał na lewej obronie. Mikel Arteta po prostu już go tam utwierdził, posadził i liczył na niego w tej nadchodzącej kampanii, a taki występ jak ten w finałowym meczu o tarczę wspólnotę naprawdę musiał napawać Hiszpana optymizmem. Ta jego wszechstronność, balans ciała była bardzo istotna z tyłu, kiedy wręcz był nie do zatrzymania dla rywali, kiedy presowali go nie tylko pojedynczo, ale podwójnie, z taką ogromną nadzieją, że uda mu się odebrać piłkę, ale on w takich momentach nie czuje żadnego strachu. Jest to bardzo istotne. Niezależnie od tego, jaki rywal do niego podejdzie, to on wie, że ma takie umiejętności, które pozwolą mu bez problemu wyjść z tego pressingu. Natomiast co jeszcze było istotne w tym spotkaniu, to ta niesamowita współpraca wyżej, w trzeciej tercji boiska i wymiana pozycji z Declanem Rice'em. Właśnie to w tych przedsezonowych spotkaniach było niesamowite, czyli ta wymienność, ta płynność w tym, gdzie znajdował się Timber i Declan Rice, ponieważ oni siebie asekurowali, a w momencie, kiedy Declan Rice musiał się ścigać z Rodrim i cały czas go pokrywać, to Timber musiał być płynny właśnie w tej strefie i kryć miejsce za Declana Rice'a. Ta współpraca była też niezwykle istotna przez wzgląd na tą dynamikę po lewej stronie boiska, w której Arsenal ostatnimi czasy nie czuł się zbyt pewnie. Tak Timber we współpracy z Declanem Rice'em czy jakimkolwiek skrzydłowym naprawdę sprawiali, że ta lewa strona boiska była zdecydowanie groźniejsza i niepewna dla obrony rywali. No i niestety przechodzimy do tego felernego spotkania z Nottingham Forest, w którym Timber już standardowo wystąpił na lewej obronie. Natomiast Mikel Arteta przed tym meczem dał nam znać, że będzie chciał zagrać o wiele bardziej ofensywnie, ponieważ względem meczu z Manchesterem City Gabriela zastąpił Eddie Nketiah. Natomiast Thomas Partey zagrał na prawej obronie. Oczywiście to on miał pełnić rolę tego wchodzącego do środka odwróconego obrońcy. Natomiast kiedy zarówno Jurrien Timber, jak i Ben White, który rozpoczął ten mecz na środku obrony, chcieli podchodzić wyżej, to w tej trójce z tyłu zastępowali ich zarówno Declan Rice, jak i Thomas Partey. Bardzo istotne było to tworzenie szóstki zawodników w linii w trzeciej tercji boiska rywala, ponieważ dzięki temu mogliśmy tworzyć tę dominację, której tak domaga się Mikel Arteta. Mimo wszystko Arsenal starał się stwarzać sytuację tą prawą stroną, bardziej zaufaną, gdzie gra Martin Odegaard, Bukayo Saka czy Ben White. Zatem Jurrien Timber był nieco głębiej na boisku i pełnił rolę tego jednego z dwóch bądź trzech obrońców, ale to też pozwalało mu pokazywać swoje walory na boisku, czyli ten atletyzm, ten balans ciałem, wychodzenie spod pressingu. Naprawdę to było bardzo istotne, bo nie dawał tak naprawdę cienia wątpliwości rywalom,
że mogą w jakikolwiek go minąć. Muszę przyznać, że widziałem to spotkanie na żywo i mogłem zaobserwować, jak Jurrien Timber już po tej pierwszej połowie schodził utykając do szatni, natomiast kiedy wyszedł, wydawało się, że będzie wszystko dobrze, że to tak naprawdę nic się nie stało, ale w 50 minucie zmienił go Tomiyasu i niestety ten sezon dla niego na długi okres się po prostu zakończył. Niedługo po tym, jak Timber pojawił się w Arsenalu, Tomek Wejnert, fan Ajaxu, którego serdecznie pozdrawiam, nagrał na swoim kanale materiał właśnie o Holendrze, w którym stwierdził jedno: Jurrien Timber pasuje do nas idealnie i użył takich słów, że jest on znakomity technicznie, niezwykle kreatywny, pomysłowy i dużo widzi na boisku. Radzi sobie pod presją rywala i nie czuje strachu, a jeśli Mikel Arteta opanuje jego agresję i tę częstą chęć wychodzenia do pressingu, do odbioru piłki rywala, to Timber będzie absolutną bestią. Podkreślił również, że Timber ma 182 cm wzrostu, co nie czyni go gigantem i ta gra w środku obrony może nie być dla niego najbardziej komfortowa, natomiast to też sprawia, że nie pozbawia go tego balansu ciała, tej zwinności. Ten środek ciężkości jest naprawdę osadzony na bardzo dobrej wysokości, ponieważ Timber przy tym wszystkim, te cechy kiedy się zbierają i tej niesamowitej techniki, dzięki czemu może mijać rywali, wychodzić spod pressingu, to właśnie zawdzięcza temu, że nie jest on najwyższy i dlatego Arteta starał się mu szukać pozycji, czy to na prawej, czy to na lewej obronie, a nie w środku, tak jak początkowo niektórzy mogli myśleć. Natomiast chciałem podkreślić to nie bez powodu, dlatego że przechodzimy teraz do tego sławetnego meczu Jurriena Timbera, w którym powrócił na boisko, rozegrał 45 minut przeciwko Blackburn Rovers, sławetnego, ponieważ chyba cały internet obiegła ta bramka bodajże z 8 minuty, kiedy zapakował piłkę w samo okienko bramkarza Rovers. Ale sam gol był tylko ozdobą tego spotkania, ponieważ zdecydowanie więcej cech mogło nam bardzo imponować i przypominać tego Timbera z tych meczów przedsezonowych. Mehmet Ali, trener U21, w zgodzie z Mikelem Artetą wystawił Jurriena na lewej obronie i jak możemy zauważyć, oczywiście wspierał on rozgrywanie piłki od bramki, ale stwarzał o wiele więcej rzeczy na boisku wyżej. Czyli tam, gdzie oczywiście grał Miles Lewis Kelly i Arsenal w ten sposób prezentował się jak dorosła drużyna, ponieważ grali w formacji 3-2-5, natomiast Timber często pozostawiał Milesa Lewisa Kelly'ego samego i wychodził jeszcze wyżej. I tak jak możemy zaobserwować w tej sytuacji, tutaj jest szczególny przypadek tych automatyzmów Jurriena Timbera, ponieważ w momencie, kiedy on odgrywa piłkę do swojego kolegi z zespołu, to automatycznie wybiega do przodu. Jest to bardzo naturalne w jego grze i tych ruchów było zdecydowanie więcej w tym spotkaniu. Tak jak w tym przypadku, gdzie Timber widzi, że gra jest toczona na prawej stronie boiska, ale jest pozostawione dużo miejsca w tej trzeciej tercji, w jej środkowej części. Dlatego Timber automatycznie wbiega w pole karne w taki sposób, aby stworzyć jakiekolwiek zagrożenie i też skupić uwagę obrońców właśnie na sobie. Inklinacje Timbera wielokrotnie dawały się we znaki w tym spotkaniu i mogliśmy zaobserwować, jak tworzy już tą szóstkę w trzeciej tercji boiska razem z młodzieżowcami, natomiast to też jest taki powrót do tego, co robił w tych meczach przedsezonowych. Często też wychodził wyżej, żeby tworzyć trójkę w środku pola i to wcale nie był tym najniżej grającym zawodnikiem, a właśnie czasem na pozycji Etana Nwaneriego, który mógł grać jako ten drugi napastnik, więc Timber pokazał nam w tym spotkaniu, że wraca do formy, jest gotowy do gry i naprawdę nic się nie zmieniło pomimo tego czasu, który upłynął. Timber wyróżniał się znowu atletyzmem, wymiennością pozycji, tym
tą ogromną chęcią stwarzania sytuacji, naturalnością oczywiście w tych ruchach, które miał, ta zmiana stron z lewej na prawą, kiedy widział tylko, że większa przewaga albo potrzeba jest stworzenia sytuacji po drugiej stronie boiska, to robił. Więc oczywiście taki występ Timbera musi nas napawać optymizmem nie tylko w końcówce tego sezonu szaleńczego, w którym mamy możliwość zdobycia mistrzostwa, ale też na przyszłość, bo ta lewa obrona wydaje mi się, że będzie po prostu zabetonowana przez niego. Ale czym różni się od naszych pozostałych lewych obrońców? Bo to też jest bardzo ważna kwestia. Jeśli chodzi o Jakuba Kiwiora, widzieliśmy w tym sezonie, że on jest bardzo często przygwożdżony do tej lewej strony boiska i nie stara się schodzić bliżej centrum, ponieważ nie lubi brać tej odpowiedzialności na siebie, ale widzieliśmy też często momenty, w których wbiegał w pole karne rywala, starał się uderzać głową, ale to nie jest naturalna pozycja dla niego. To nie są naturalne ruchy Jakuba Kiwiora, kiedy może wbiegać w pole karne rywala. Dla Juriena już tak. Jeśli chodzi o Zinchenkę, no to tutaj mamy dość specyficzną rolę Ukraińca, ponieważ wiemy, że jest on bardziej bliżej profilowo do Jorginho i on ma kontrolować przede wszystkim spotkanie, być tym takim cichym bohaterem, który jest schowany nieco niżej, więc tutaj zupełnie nie możemy dostrzegać podobieństwa, poza tym, że obydwaj mogą rozpoczynać mecz na lewej obronie. Co do Tomiyasu, to widzę tutaj największe podobieństwo względem dwóch tych zawodników, ponieważ Tomiyasu wielokrotnie w tym sezonie, kiedy był dostępny, a jest to bardzo ważne słowo, to starał się wbiegać w pole karne, wykorzystywał tę swoją obunożność, stwarzał zagrożenie, były to nieco bardziej naturalne ruchy z jego strony, natomiast no właśnie, dostępność. Myślę, że na Tomiyasu nie możemy liczyć w pełnym wymiarze i on bardzo często przez tę swoją kontuzjogenność będzie wykluczony z gry, dlatego powrót Timbera na tę lewą stronę będzie naprawdę ważny w tej nadchodzącej kampanii, ponieważ liczę na to, że ta dynamika z lewej strony boiska będzie zupełnie odmieniona. Współpraca z Declanem Rice'em, Kajem Havertzem, czy jakimkolwiek skrzydłowym, czy będzie to Martinelli, Trossard, czy może Leao, a może jeszcze inny zawodnik, który być może będzie grał po lewej stronie boiska, no to tutaj mimo wszystko występy Holendra będą bardzo istotne dla tej dynamiki całej drużyny po tej części boiska. Oczywiście wiemy też, że Jurien Timber może grać na prawej stronie boiska, zmieniać Bena White'a, kiedy chcielibyśmy dać mu wreszcie odpoczynek, czy też po prostu Ben byłby niedostępny w tej nadchodzącej kampanii. Ale jeśli chodzi o tę obecną, to przecież Mikel Arteta powiedział na konferencji przed meczem z Tottenhamem, że być może Timber znajdzie się w kadrze na mecz. Muszą ocenić jeszcze, czy będzie w stanie zagrać, ale nie możemy się z tą decyzją śpieszyć. Wiemy już, że po tych 45 minutach z Blackburn Rovers jest on gotowy i nie zatracił w żaden sposób jakości. Oczywiście to tylko mecz z juniorami, ale ja nie widzę żadnej różnicy pomiędzy tym, jak prezentował się w meczach przedsezonowych, a tym, jak wystąpił w tym spotkaniu młodzieżowców. Także liczymy i trzymamy kciuki, że Holender już w przyszłości, tej bliższej i dalszej, będzie mógł kontynuować swoją karierę w ustawicznie rozwijającym się zespole Mikela Artety. No i to by było na tyle, moi kochani, tego materiału odnośnie Holendra. Mam nadzieję, że przedstawiłem Wam w wyczerpujący sposób to, dlaczego tak bardzo tęskniłem za Holendrem, to jak wyczekuję jego powrotu już do podstawowej 11 Arsenalu, to jak może odmienić naszą grę. Ale to Wy dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat powrotu Holendra, czy rzeczywiście zmieniłem trochę Wasze zdanie na jego temat, czy tak samo jak ja tęsknicie, aż powróci do podstawowej 11. A my słyszymy się już po derbach północnego Londynu. Trzymajcie się i do usłyszenia.